Cześć, witajcie w nowym odcinku Wciśnij Start z tej strony Azji. PlayStation 2. Najlepiej sprzedająca się konsola i nie bez powodu. Ostatnio przyszedł do mnie pewien gość, pytając się, jaką konsolę zabrałbym na bezludną wyspę. Oczywiście konsola Sony PlayStation 2. Odpowiedziałem bez zająknięcia. Następnego dnia obudziłem się w chatce, w środku jakiejś dżungli dookoła ocean, a przede mną PlayStation 2 podpięty do telewizora. Okej, myślę, stało się to, co miało się stać. Na szczęście mam konsolę, więc w końcu mam czas ukończyć chociaż połowę japońskich RPG na tym sprzęcie. Mówię połowę, bo na resztę i tak czy siak nie starczy życia. Zapomniałem jednak o jednej bardzo ważnej rzeczy. O grach. Konsola jest pusta, nie ma dysku, nie ma żadnych płyt, nie ma gier, nie ma karty pamięci. Jedne co mogę zrobić to patrzeć na ten piękny zegar i słuchać dźwięków zlewających się z szumem wody za oknem. No i co by nie było, nie muszę patrzeć na okropne roztopy tuż przed świętami. Korzystając z tej okazji może wyjaśnię wam wszystkie ciekawostki i sekrety, które skrywa ekran, w który wpatrzone było miliony starszych i młodszych użytkowników tej konsoli za czasów jej świetności. Na początek coś, co wielu mogło już wiedzieć, ale jest to ciekawym wizualnym bajerem. Podczas uruchamiania konsoli widzimy szare słupki, czy raczej bloki. Otóż symbolizują one save na naszej karcie pamięci i ilość zajętych bloków. Na przykład uruchamiając konsolę bez kart pamięci nie zobaczymy żadnego bloczka. Ciekawe, że skoro konsola tak szybko wie, ile pamięci na danej karcie jest, to czemu usuwanie i przenoszenie save'ów trwa lata? Skoro już przy uruchamianiu jesteśmy, wyciągając dźwięki prosto z BIOSa konsoli, możemy się dowiedzieć, że to co słyszymy na starcie to tak naprawdę 3 dźwięki. Na redditowym forum o PlayStation 2 użytkownik Astrud Gilberto umieścił swoje odkrycia. Pierwszy dźwięk, nazwany Hi-Pad, drugi Low-Pad, i trzeci Hum. Zmiksowane razem dają znajome brzmienie. Przechodząc do ustawień konsoli możemy zobaczyć kryształowy zegar. Tak, nie każdy wie o tym, że jest to pełnoprawny zegar. Zacznijmy jednak od świecących sfer, które krążą żwawo po menu konsoli. Ich zachowanie nie jest losowe, jakby się mogło niektórym zdawać. Za ich ruchem stoi matematyka i czas. Ponieważ ich ruch jest uzależniony od czasu, są łatwą metodą diagnozy baterii podtrzymującej wewnętrzny zegar. Jeśli się nie ruszają, bateria do wymiany. Tutaj posiadacze wersji Slim kupią po prostu gotową baterię i ją wymienią bez problemów. Gorzej mają posiadacze wersji grubszej. Tu trzeba rozebrać całą konsolę, co jest cholernie upierdliwe. Na szczęście wystarczy to robić raz na 15-20 lat, o ile nie oszczędzamy na bateryjce. Wracając jednak do samych 7 wirujących kuleczek, możecie zauważyć, że co jakiś czas grupują się w formacje. Tu od razu ostrzeżenie. Jeśli nienawidzicie matematyki, dalsza część tego wideo może wywoływać drgawki, niepokój lub samookaleczenie. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Do rzeczy. Formacje tych światełek oznaczają najniższy wspólny mianownik z liczby 60. W tym przypadku chodzi o sekundy. 1 minutę. Jeśli sekundy w danej minucie na zegarze wynoszą 0, wszystkie kulki zgrupują się w jedną, ponieważ to będzie najniższy wspólny mianownik. Tu warto zaznaczyć, że punkt, w którym nastąpi ich koniunkcja, jest punktem, gdzie znajdowałaby się wskazówka godzinowa na zegarze analogowym. Pół minuty to czas, gdy kulki łączą się w dwie. 20 lub 40 sekund na zegarze sprawia, że zobaczymy 3 światełka. 15 i 45 sekund wywoła połączenie w 4 kulki. A 12, 24, 36 i 48 sekund zaowocują 5 sferami. 10 i 50 sekund wskażą formację 6 światełek. Mam nadzieję, że to nie było tak trudne do zrozumienia, jak mi się wydawało. Ale to nie wszystko. Średnica kuli, po której poruszają się kulki, zwiększa się w miarę tego, jak postępuje godzina. Tak więc przy pierwszej minucie będzie to mała średnica, a największa tuż przed następną godziną. To nie koniec. Mamy jeszcze do omówienia kryształowe słupki. Tu sprawa jest nieco prostsza, jak nie trudno się domyślić, 12 słupków to 12 godzin zegara. Określona godzina jest symbolizowana podświetlonym kryształem, wypełnionym jakby cieczą, której ubywa w miarę godziny. Wraz z nową godziną następny kryształ napełnia się i powoli zmniejsza swoją zawartość. Zegar obraca się wokół osi aktualnego czasu, dzięki czemu zawsze wskazuje poprawną godzinę, a pełen obrót o 360 stopni wykonuje co minutę. Nareszcie ogarnęliśmy czas w tej konsoli. Teraz czas na coś, co sprawiało, że dzieciaki miały automatyczny zrzut w pieluchę, a nieco starsi dzwonili z płaczem na infolinię techniczną Sony. Mianowicie Red Screen of Death.
Możemy go zaobserwować, gdy włożymy mocno porysowaną płytę lub po prostu taką, której konsola nie zrozumie, np. piracką lub z innego regionu. Niski ton, czerwone kolory i niepokojące dźwięki mogły narobić stracha. Posłuchajcie, jak ten ekran brzmi, gdy zostawimy go troszkę dłużej. A czy wiedzieliście, że dźwięk na początku tego ekranu to ten sam, który słyszymy wchodząc do menu konsoli? Jest jedynie o oktawę niższy. To chyba wszystko, co mogę wam powiedzieć na temat ciekawych i mało oczywistych elementów BIOSa tej konsoli. Na koniec dodam, że motyw ten jest całkiem wiernie odtworzony na konsoli PlayStation 4. Firma, która go zrobiła, musiała włożyć wiele pracy w to, aby ten jak najwierniej przypominał znany nam z PlayStation 2 motyw i musiała przeskoczyć przez wiele limitów sprzętowych nałożonych na skórki. Nazwany jest Legacy Theme i można go kupić na PlayStation Store za 12 zł z groszami. Dziękuję za oglądanie, a tymczasem muszę spadać. Helikopter po mnie przyleciał. Do zobaczenia w następnym odcinku i wesołych świąt.